Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj zajmiemy się może ciekawostką, herbatą niebieską, która jest niespecjalnie znana u nas. Mowa tu o oolongach, wulongach, olongach, oolongach, różnie się to nazywa. Właściwie w Chinach nazywa się ją qing, czyli jest to słowo, które określa kolor coś pomiędzy morzem, niebem, ni to zieleń, ni to niebieska. W Polsce mówi się na to czasem turkusowa. Herbata niebieska odróżnia się od tych szerzej znanych, czyli na przykład zielonej, czy tam czerwonej, czarnej, stopniem fermentacji, w ogóle sposobem obróbki. Proces produkcji takiego oolonga zaczyna się od tego, że świeżo zebrane listki herbaty są wystawione na słońce. No i nazywa się to więdnięcie. Każdy z tych procesów ma swoją chińską nazwę, nie będę cytował. Chodzi o to, że na początek herbata schnie, wyparowywuje woda, a na to miejsce w listkach gromadzi się powietrze i tlen zaczyna reagować z enzymami w listkach. No i zaczyna się fermentacja enzymatyczna, czyli oksydacja, utlenianie. Krótko mówiąc, obserwujemy to na przykład jesienią. To się dzieje po prostu z liśćmi na drzewie. No i ta fermentacja jest wspomagana nieco w taki sposób, że liście herbaty są potrząsane i przerzucane w koszach wiklinowych po to, aby się listki obtarły, żeby się wykruszyły krawędzie listków. Chodzi o to, aby łatwiej przebiegała ta cała fermentacja. Ona później jest przerwana dość nagle pod wpływem wysokiej temperatury. Po prostu podgrzewa się taką herbatę do 250 stopni. Zwykle używa się do tego takich wielkich woków, kotłów. Odbywa się to na sucho. Stąd też taki charakterystyczny posmak troszeczkę. No i później herbatka jest rolowana. To już w zależności od regionu i rodzaju herbaty. Ostatecznie suszona, no i później poddaje się ją ocenie i pakuje. Także trafia wtedy do sklepu. Zaczniemy sobie zatem teraz parzyć taką herbatkę. Co tutaj mamy? Dwie przygotowałem. Za chwilę dokładniej powiem, jaka jest między nimi różnica i dlaczego te dwie wybrałem akurat. Herbatka trochę niżej fermentowana, ponieważ sam oolong może być fermentowany od 10% aż nawet do 70%, gdzie zaczyna już przypominać herbatę bardziej czarną. No i właśnie taki oolong fermentacji nieco wyższej. Widać to po listkach już, po naparze będzie widać jeszcze bardziej. Użyjemy do tego dwóch gajwanów po to, żeby dobrze pokazać, o co tutaj chodzi, aby pokazać różnicę w listkach i aby pokazać różnicę w naparze. Czyli nie będziemy tego robić tutaj nie wiadomo jak pieczołowicie i dokładnie. Chcemy się po prostu napić i kilka rzeczy zaobserwować. Nie będziemy tutaj robić rytuału czy jakiegoś bardzo wyszukanego parzenia. Także po prostu wygrzejemy sobie gajwany na początek. Przepłuczemy samą herbatę. Teraz możemy się zabawić, gdzie jest który. Oczywiście nie powinno być problemu w rozróżnieniu ich. I zalewamy. Parzenie nie trwa długo. W gajwanach parzy się raczej krótko, więcej suszu, także chwileczka i napar już będzie. O samym oolongu jeszcze warto wspomnieć to, że w zależności od stopnia fermentacji ma on różny smak, różną nutę. Tutaj kiperzy głównie opisują to, porównując do różnych owoców, kwiatów. No przeciętny człowiek tego nie czuje. Możemy tam powiedzmy stwierdzić, że posmak jest lekko kwiatowy, no ale no są to fachowe opinie już kiperów, bo tak samo jak słyszymy, jak są kiperzy w winach, którzy mówią praktycznie w obcym języku, opisując wino, o jakichś bukietach, o jakichś nutach. No przeciętny, szary człowiek chcący cieszyć się smakiem herbaty nie zauważy tego oczywiście. Oolongi niżej fermentowane mają nutę taką zbliżoną bardziej do herbaty zielonej, bardziej smak warzywny się mówi. Później wyżej nieco fermentowane uważa się za kwiatowe, jeszcze wyżej za owocowe, aż wreszcie te najwyżej fermentowane mają posmak słodowy, wręcz taki drzewny.
Co już nawet widać tutaj w samym naparze. Oto jest ten oolong niżej fermentowany. Napar jaśniejszy i wyższej fermentacji oolong, napar nieco ciemniejszy. Może jeszcze troszkę za wcześnie przy pierwszym parzeniu, aby podziwiać liście. Zostawimy to sobie na drugie. Ja teraz będę musiał to wszystko wypić. Także w międzyczasie o samym historii oolonga. Wszyscy lubią bajeczki. Proszę uprzejmie. Wszyscy lubią bajeczki, także są dwie bajki na ten temat, dwie legendy. Jedna bardziej baśniowa, druga mniej. Zaczniemy od tej bardziej baśniowej. Książę Smoków za swe przewiny został skazany na więzienie w małym jeziorku. I nastała wielka susza, jeziorko zaczęło wysychać. Książę Smoków, czarny smok, był już bliski śmierci i pojawiła się piękna dziewczyna z pobliskiej wsi, której zrobiło się żal umierającego smoka, więc zabrała go do wioski i korzystając z nagromadzonych zapasów wody całej wsi przywróciła go do życia. No, wychodzi na to, że według mitologii chińskiej smoki są jakimiś wodnymi stworzeniami, potrzebują tej wody. W każdym razie smok odzyskał zdrowie, a później na wioskę przyszła zaraza. Wszyscy pochorowali się, łącznie z piękną dziewczyną, a smok wdzięczny za uratowanie życia, oddając własne życie, wypluł z siebie smoczą perłę, która to perła upadła na ziemię i wyrósł w tym miejscu pierwszy krzak oolonga, czyli herbatki, z której się robi właśnie tę herbatę niebieską. No i napar z tych liści uzdrowił całą wioskę, a smok oczywiście już nie przeżył. I na jego cześć właśnie ta herbata jest tak nazwana, bo oolong to znaczy po prostu czarny smok. Stąd herbata ta jest często nazywana smoczą herbatą. To taka bardziej baśniowa historia. Teraz może taka druga, troszeczkę bardziej do prawdy podobna. Jest to historia myśliwego, chiński myśliwy, który nazywał się Huliang. Tenże myśliwy, wędrując sobie do domu z łowów, niósł na plecach wiklinowy kosz. Taki plecak wiklinowy, gdzie miał tam różne rzeczy i postanowił sobie je przykryć gałązkami z przypadkowo napotkanego krzaczka. Narwał, przykrył sobie. No i dotarł do domu po drugiej wędrówce. Okazało się, że te gałązki słodko, przyjemnie pachną. Myśliwy zatem stwierdził, że trzeba to zaparzyć. Spróbował. Okazało się, że napar jest wyjątkowo smaczny, orzeźwiający, słodkawy. Od razu stwierdził, że musiał to być krzaczek magiczny. Pobiegł więc z powrotem w góry w środku nocy szukać tego krzaczka. Znalazł, nazbierał więcej liści, oczywiście był to krzak herbaty. Nazbierał więcej liści, przyniósł do domu, zaparzył. Okazało się, że niedobre, gorzkie, niefajne. W ogóle mu nie smakowało i w ogóle nie przypominało tego, co miał w tym swoim plecaczku. Doszedł więc do wniosku, że chodziło o te wszystkie procesy, którym były poddane te listki w czasie całej wędrówki. Czyli przede wszystkim właśnie suszenie, podsuszanie na słońcu, później ocieranie wewnątrz tego wiklinowego kosza, no i fermentacja, która została w domu przerwana parzeniem. Także w ten sposób powstała właśnie herbata niebieska. Ów myśliwy odtworzył ten proces i zaczął właśnie w ten sposób produkować herbatę niebieską. No, na cześć jego nazwiska, czyli Huliang, co również znaczy czarny smok, no bo to właśnie wymowa, oolong, to samo. Została właśnie ta herbata tak nazwana. Wyśmienita. Przejdziemy zatem teraz do drugiego parzenia, czarki opróżnione. Postaramy się tutaj rozwinąć teraz listki tak, żeby można było ocenić ich wygląd. Tutaj chciałbym właśnie pokazać to, w jaki sposób jest herbata sfermentowana. To będzie widać na samych listkach. Mam nadzieję, że zauważymy również różnicę między oboma oolongami, tym niżej fermentowanym i tym wyżej fermentowanym. Ważne jest słowo Formosa. Ono się często w nazwie takiego oolonga pojawia. Formosa to jest po prostu stara nazwa Tajwanu. Stąd trafimy na Formosa oolong, znaczy to jest po prostu oolong tajwański, czyli na przykład to, co parzymy w tym gajwanie. Oolongi poza takimi lepszej jakości można znaleźć na przykład w takiej postaci. Może się kiedyś udało Wam zobaczyć w marketach
ulongi ekspresowe. Rozpruliśmy taką torebeczkę. No liście nie za specjalnej jakości, ale generalnie wypić się da. Przy czym właśnie ten sposób najbardziej bym polecał. Rozpróć i zaparzyć jak należy. Dostępne też są wersje aromatyzowane. Tu na przykład herbatka oolong mieszana z pomarańczą i z mango. Także taka przyjemna. Co do samego oolonga, tak jak mówiłem, z różnych miejsc różne oolongi pochodzą. Mowa tutaj o Chinach i o Tajwanie właśnie. Najsłynniejsze plantacje Fujian, oczywiście nie plantacja, tylko powiedzmy region w Chinach, Fujian. Tam z Wuniu pochodzą najsłynniejsze i najlepsze oolongi. Jeśli będziecie mieli okazję się napić, naprawdę warto Wuyi, warto stamtąd kupować. Poza tym Anxi, Guangdong. No i tutaj ciekawostka też jeszcze, bo jeśli herbata jest naprawdę dobra i doceniona przez Chińczyków, to oni uwielbiają wymyślać bardzo poetyckie nazwy dla tych oolongów. Właśnie jeśli chodzi o oolongi, szczególnie sobie upodobali. Także możemy dostać oolonga, który się na przykład nazywa Duża Czerwona Szata albo Cztery Duże Krzewy, Złoty Żółw Wodny, Biały Koguci Grzebień. Także takie zabawne nazwy. Łatwo dostać też całkiem dobrego oolonga, który się nazywa Żelazna Bogini Litości. Czasem się tłumaczy, że Żelazna Bogini Miłosierdzia, a czasem mówi się Żelazna Bodhisattva Litości. To praktycznie to samo znaczy. Tłumaczenia są przeróżne. To, co parzymy tutaj, czyli ten oolong niżej fermentowany, to jest Dong Ding, jeden z bardziej docenionych oolongów z Tajwanu właśnie. Także na koniec teraz, po drugim parzeniu, listki świetnie się już rozwinęły. Spróbujmy sobie zobaczyć, o co chodzi z tą częściową, niepełną fermentacją. Wyłożymy tutaj kilka takich ładniejszych. Jak widać, gajwan jest pełny, rozwinęły się pięknie. Może w ten sposób będzie widać tutaj niżej fermentowany. I oolong wyżej fermentowany. Jak się przyjrzymy, widać na brzegach listków przebrązowienia. Jest to właśnie ten początek fermentacji, który został przerwany. Tutaj przy wyżej fermentowanej herbacie widać te przebrązowienia już znacznie wyraźniej. Widać też, że pojawiają się w środkowych częściach liścia. Także to jest ta dłuższa fermentacja. Warto na to zwrócić uwagę, zwłaszcza po zaparzeniu. Można sobie pooglądać i porównać. Herbata o takim drzewnym, bardziej mocnym, słodowym aromacie właśnie wyżej fermentowana i bardziej kwiatowa, owocowa, niżej fermentowana, a wszystko to z jednego krzaczka. To wszystko, co o oolongach chciałem Wam powiedzieć dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Lajkujcie, udostępniajcie i komentujcie, co chcielibyście jeszcze zobaczyć. I do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam serdecznie.